Nigdy nie byłem fanboyem desperatem Half-Life'a. Nie mam do tej serii żadnego sentymentu, więc myślę, że jestem dla was idealną osobą do zrecenzowania Half-Life Alyx. Zwłaszcza, że zagrałem już w ponad 50 gier na VR i wiem dużo o tym rynku. Pomimo tej mojej oziębłej postawy w stronę serii, szanuję jej podejście do rewolucjonizowania pecetowych strzelanek, czym Half-Life zawsze się szczycił. I do wszystkich sceptyków, których boli odbyt, bo nie zagrają w grę od razu, powiem tylko tyle, że nie widzę żadnej innej możliwości, by Half-Life został wydany, jak nie na VR. Ponieważ przez 13 lat od premiery Half-Life 2 Epizod 2 nic się nie zmieniło. Gry są nadal takie same, nikt nie próbuje pchnąć technologii do przodu i każdy gra bezpieczną kartę. Więc VR świetnie pasuje jako kandydat do siania rewolucji, zwłaszcza że rynek rośnie i rośnie swoim tempem i nie zanosi się na żadną śmierć. Moje recenzje gier są spoiler free, więc poza intro nie powiem nic o fabule poza samym jej schematem. Half-Life Alyx wcielamy się w Alex, której celem jest uratowanie swojego ojca porwanego przez Combine, po czym przyjmujemy kolejne misje ratunku, jak na przykład odnalezienie słynnego pana z łomem. W tym celu zwiedzimy dużą porcję miasta City 17 i zobaczymy też kilka znanym nam już punktów widokowych. W trakcie rozgrywki Alex prowadzi dialogi z Russellem i Elim, i prowadzi je w taki sposób, by gameplay nie przeszkadzał nam w rozumieniu fabuły. Punkt kluczowy serii Half-Life to nieprzerwana interakcja, brak cutscenek filmowych, które odebrałyby nam kontrolę nad postacią. W Alyx również to doświadczymy, nie ma tu cutscenek z ujęciami telewizyjnymi, my jesteśmy częścią cutscenki i obserwujemy wszystko z oczu Alyx. Na całe szczęście Valve poprawiła się w tej kwestii i już nie zamyka nas na 20 minut w nudnym pomieszczeniu z Alyx w celu wysłuchania nudnego monologu, jak to było w Half-Life 2. Gameplayowo, no cóż, chodzimy, zwiedzamy, eksplorujemy, strzelamy, podnosimy, ciągniemy, przesuwamy, przeciągamy, podnosimy ammo i walutę, za którą możemy upgrade'ować dostępny dla nas oręż. W grze są tylko 3 bronie. Trochę smuteczek. Czasem mamy zagadkę logiczną 3D, gdzie na przykład musimy poprowadzić prąd przez ściany lub połączyć światło z punktami. Wszystko zrobione jest solidnie, chociaż nie zgadzam się z mediami prasowymi, którzy napisali, że Half-Life Alyx podnosi poprzeczkę dla gier VR. Uważam tak, ponieważ żadna z zaprezentowanych VR mechanik nie jest nowa i gry indie zrobiły je znacznie lepiej. System strzelania jest taki, zwykły i strasznie przypomina mi ten z Arctica 1. Nic nadzwyczajnego w nim nie ma, rękawice grawitacyjne już były w The Gallery 2. Force Grab powstał pod Blade and Sorcery i mógłbym tak wymieniać dalej, ale mój punkt jest taki, że nie ma w tej grze żadnej innowacji dla rynku VR. Ale jest to bez wątpienia rewolucja dla samej marki, oferując niezwykłe doznania wirtualnej rzeczywistości. To, co Half-Life Alyx zrobił lepiej niż wszyscy, to fizyka przemieszczania obiektów. W końcu możemy naturalnie spychać obiekty z półek. Co do gameplayu, mam też 3 małe rozczarowania. Po pierwsze, nie ma w tej grze melee i nie rozumiem dlaczego. Nie możemy nikogo zabić, rzucając ciężki przedmiot, nie możemy nikogo zabić, rzucając cegłę. Nie ma tu noży, ani siekier. Po drugie, menu wyboru broni jest trochę głupkawe i psuje strasznie imersję. W większości gier mamy kaburę na pistolet, a bronie główne trzymamy na plecach lub na brzuchu. Tutaj wszystkie bronie są ukryte w sekretnym menu pod touchpadem na kontrolerze Index i nie mogłem się do tego przyzwyczaić i zawsze próbowałem wyciągnąć strzelbę zza moich pleców, a pistolet z pasa przy prawym biodrze. Po trzecie, poziom trudności jest strasznie niski, a grałem na najwyższym. Żołnierze Combine są strasznie głupi i nie ruszają się. Niby się czujesz, jakbyś uczestniczył w jakimś filmie sensacyjnym, gdzie nikt nie potrafi trafić głównego bohatera. Częstotliwość ataków przeciwników, a jednocześnie ich czas reakcji tylko podkreśla jeszcze bardziej, że Valve zmierza w stronę nowych posiadaczy VR, a nie entuzjastów. Zresztą mocno zadbali o każdego, bo jest w grze wiele ustawień dotyczących komfortu, choć kilku opcji brakuje, jak na przykład gdzie jest Physical Locomotion, gdzie jest Smash Turn, gdzie jest koński blinder ruchu. Trochę szkoda, że w grze nie ma żadnych elementów platformowych, które Valve zrekompensowało dużą pulą zagadek logicznych. Jeżeli chodzi o oprawę audio-wideo, solidna dyczka. Grafika w grze jest obłędna. Animacje, modele bohaterów, jakość tekstur, oświetlenie, jest mega. Jest to najładniejsza gra na VR aktualnie, przebijająca takie tytuły jak Asgard's Wrath, Lone Echo czy Contractors.
Gra posiada niebywały klimat, poziom imersji był tak wysoki, że pierwszego dnia grałem 6 godzin bez żadnej długiej przerwy, bo nie mogłem się oderwać od zaprojektowanego świata. Każdy rozdział w grze zaskakuje nas czymś nowym, czego jeszcze nie widzieliśmy, a gra subtelnie uczy nas, jak reagować na nowe sytuacje. Nietypowy, wolniejszy dynamizm, który z początku był dla mnie zaskoczeniem, wpasował się idealnie i potrafią zrozumieć tych, którzy oglądali let's play z braku okularów VR, ponieważ tak, gry VR są mniej dynamiczne niż gry płaskie, ponieważ fizycznie nie możesz swoim ciałem osiągnąć takich szybkich reakcji, jakich mógłbyś posiąść ruszając myszką. Muzyka jest sytuacyjna, ale jak już ją słychać, to wow, daje kopa w czasie walki. Pod kątem optymalizacji, u mnie każdy kolejny rozdział szedł coraz gorzej i traciłem klatki od pojawiających się przeciwników. Pierwsze 3-4 rozdziały chodziły soczyście. Nie sądzę, by to był memory leak, bo nawet na początku drugiego dnia grania framerate spadał. W takiej grze jak Alex jest to dość ważne, by klatek nie tracić, ponieważ niski framerate psuje fizykę i na przykład z trudnością wyciągasz magazynek z pleców, czy pojawia się problem wybrania poprawnej broni. Ale w grze jest mnóstwo ustawień graficznych, nawet opcja, która podmienia niestabilne błyski światła na światło stałe, dla osób z epilepsją. Mimo tych małych quirków grałem na 150% super sampling, na prawie wszystko ultra i bawiłem się bardzo dobrze, a to chyba jest najważniejsze. Po 11-godzinnej przygodzie z nową grą Valve, która zrobiła niebywały szum pozytywnie, jak i negatywnie, stwierdzam, że jest to jedna z lepszych gier VR, w jakie grałem. Poziom dopracowania jest niebywały, klimat wciągający, fabuła intrygująca, a rozgrywka zachęca do pozostania w okularach. Pomimo kilku mniejszych błędów, które wymieniłem, gra w pełni zasługuje na swój hype i rozgłos, a ten, co nie będzie grał, bo nie chce VR i chuj, no to mam jedno zdanie do powiedzenia. Każdego szkoda. Ocena ogólna 10/10, moja pierwsza dycha na kanale. Wybitny dżem.